W dzisiejszym filmie zabieram Was na ekskluzywny spacer po sklepie IKEA, żeby z bliska przyjrzeć się wszystkim nowościom z głośnej, limitowanej serii IKEA PS 2026. Zobaczymy mnóstwo odważnych kolorów, genialnych rozwiązań do małych przestrzeni i sprytne meble, które świetnie wyglądają, a przy okazji pomagają w organizacji Twojego domu. Linki do wszystkich produktów, które tutaj dzisiaj zobaczycie, zebrałam dla Was w opisie pod filmem. Pamiętajcie o łapce w górę, jeśli lubicie takie wnętrzarskie przeglądy. A teraz usiądźcie wygodnie i zaczynamy! IKEA PS 2026 to designerska kolekcja zaprojektowana przez najlepszych projektantów, która jednocześnie pamięta o tym, aby była użyteczna, zwłaszcza w małych przestrzeniach. Dlatego ta kolekcja na pewno trafi do serduszka każdego z Was, zwłaszcza do tych, którzy uwielbiają funkcjonalność bez straty estetyki. Zaczynamy od tego, co na naszym kanale lubimy najbardziej, czyli od sprytnego przechowywania. To jest rattanowy podnóżek ze schowkiem za 400 zł. Wygląda bardzo naturalnie i moim zdaniem to genialna skrytka na koce w salonie albo pluszaki w pokoju dziecka. Pojemność to aż 60 litrów, więc zmieści się tutaj naprawdę sporo. Jak sami widzicie, ten podnóżek świetnie pasuje do salonu w stylu Japandi. Ale oczywiście nie tylko, myślę, że w stylu skandynawskim lub boho również ten podnóżek będzie świetnie wpasowywał się w kompozycję. Kolekcja IKEA PS od zawsze słynęła z mebli dla małych mieszkań i tu IKEA znowu staje na wysokości zadania. Ten intensywnie pomarańczowy fotel za 1200 zł w kilka chwil zamienia się w łóżko. Zwróćcie uwagę na ten metalowy stelaż na jego plecach. Wygląda bardzo industrialnie. W kolekcji pojawiła się też duża, 3-osobowa sofa w podobnym stylu, którą Wam jeszcze później pokażę. Ten mebel od razu przykuwa uwagę. Jest to szafka wykonana z litej sosny, zdobiona ręcznie wyplatanymi drzwiami. Wnosi do wnętrza naturalny urok i ciepłą atmosferę. Wszystko co naturalne, myślę, że jest bardzo przyjemne we wnętrzach. Designersko, moim zdaniem, to absolutny hit. Szafa kosztuje 1500 zł, a jej wysokość to 140 cm. Szeroka jest natomiast na 80 cm. Zabawna i bardzo oryginalna dekoracja ścienna. 3 sztuki za 30 zł i możemy kupić albo w kolorze niebieskim, czerwonym i różowym, albo w kolorze żółtym, zielonym i niebieskim. Spójrzcie na taką przenośną lampkę na baterię. Dzięki temu, że nie ma kabla, możemy ją postawić gdzie tylko chcemy, bo nie wymaga żadnego podłączenia. Zasilana jest na baterię. Kosztuje 100 zł. Jej wysokość to 22 cm, no i dostępna jest w różnych kolorach. Możemy kupić zieloną z różowym kloszem, niebieską z jasno-żółtym kloszem albo czerwoną z jasno-niebieskim kloszem. I kolejny mebel wykonany z litej sosny. Jest to stolik nocny z okrągłym otworem i opuszczanym frontem, który swoim kształtem przypomina domek dla ptaków. Materiał ten pięknie się starzeje, a kable możemy poprowadzić przez tylne otwory, dzięki czemu możemy ustawić na przykład na niej nocną lampkę, która jest przewodowa, albo inne elektroniczne gadżety, w tym ładowarki. Stoliczek kosztuje 200 zł, jego wymiary to 30 na 30 na 50 cm. W kolekcji znalazły się także zabawne wazony, które przypominają figurki z uszami. Najwyższy kosztuje 160 zł, jego wysokość to 38 cm. Mamy też taki wazon w kolorze intensywnej butelkowej zieleni za 130 zł oraz taki wazon biało-zielono-różowy za 60 zł.
Mięciutki pled za 80 zł o wymiarach 150 na 200 cm. Ma super skład, bo został wykonany w 80% z bawełny i w 20% z wiskozy. Spójrzcie na ten piękny, artystyczny wzór, który znajduje się na tkaninie. Dzięki niemu wnętrze zyska charakter. W kolekcji znalazły się również wielobarwne poszewki wykonane w 100% z bawełny. Pasują na poduszki o wymiarach 50 na 50 cm. Poszewka kosztuje 20 zł i jest przyozdobiona w taki wzór, który przypomina nieco plamy farby. To niewielkie asymetryczne lustro o wymiarach 26 na 38 cm wygląda bardzo oryginalnie. Zwróciłam na nie uwagę, bo z punktu widzenia domowej organizacji to całkiem sprytny gadżet do małych mieszkań. Dlaczego? Z tyłu ma wbudowany stojak. Możecie je klasycznie powiesić na ścianie, ale jeśli akurat wynajmujecie mieszkanie i wiercenie dziur to dla Was prawdziwa pułapka, wystarczy rozłożyć nóżkę i po prostu postawić je na komodzie. Lustro kosztuje 40 zł. Jeśli macie małą jadalnię, ratunkiem może być to składane krzesło. Kosztuje 200 zł. Można je powiesić na ścianie, gdy nie jest używane, albo schować gdzieś za szafą. Kolorystyka jest bardzo odważna, więc od razu takie krzesło ożywi wnętrze. Wykonane zostało z drzewa brzozowego. Ten niebieski wózek na kółkach za 250 zł to mój organizacyjny faworyt. Ma aż 4 głębokie poziomy, dzięki czemu można w nim przechowywać mnóstwo podręcznych gadżetów. Widzę go dosłownie wszędzie, jako mobilny pomocnik w łazience, wózek na przeprawy w kuchni albo kącik plastyczny dla dzieciaków. Wózek został wykonany z metalu i jest bardzo stabilny. Możemy go kupić nie tylko w kolorze niebieskim, ale także beżowym, dzięki czemu będzie uniwersalny w każdym wnętrzu. A oto polski akcent w tej niezwykłej kolekcji. Ta bujana ławka z litej sosny to projekt Marty Krupińskiej. Kosztuje 500 zł. Jest to raczej mebel gadżet, który ma sprawiać radość niż taki typowo funkcjonalny element wyposażenia, ale trzeba przyznać, że robi niesamowite wrażenie. Ławka została wykonana z litej sosny. Fotel, który został wykonany z brzozowej sklejki, kosztuje 200 zł. Ma bardzo taki surowy wygląd, sprawdzi się w minimalistycznych wnętrzach. Oczywiście możemy zawsze dodać poduszkę, jeśli chcemy więcej wygody. A teraz przed Wami prawdziwy hit tej kolekcji. Nadmuchiwany fotel za 500 zł, tak dobrze słyszycie. Aby ten fotel złożyć, należy go nadmuchać. Jest bardzo wygodny w kolorze intensywnej zieleni. Tkanina wykorzystana w tym fotelu ma aż 76% bawełny i tylko 24% poliestru. Rama została wykonana ze stali. W ramach ciekawostki powiem Wam jeszcze, że historia tego mebla jest naprawdę fascynująca, bo IKEA próbowała tworzyć nadmuchiwane meble już od lat 90., ale mieli z tym sporo wpadek, a ten fotel to dowód na to, że w końcu dopracowali technologię do perfekcji. A tutaj znalazłam rozwiązanie problemu, który w mniejszych mieszkaniach potrafi mocno irytować, czyli brak miejsca na dobre oświetlenie. Zamiast kupować osobną lampkę do czytania, osobną do robienia nastroju i jeszcze jedną do doświetlenia kąta, mamy taką oto lampę w 3 kolorach za 200 zł. Ma ponad 180 cm wysokości i co jest tutaj absolutnym hitem, elastyczne przeguby. Możecie ją dowolnie wykręcać, skierować na sufit, żeby rozjaśnić salon, albo mocno zgiąć nad kanapą, gdy chcecie poczytać. Taka wielofunkcyjność to dla nas dbających o każdy metr kwadratowy ogromna oszczędność miejsca i znacznie mniej kabli plączących się po podłodze. Sosnowy regał za 1000 zł o wymiarach 160 na 35 na 161 cm. Pamiętajcie, że lita sosna to materiał, który pięknie się starzeje.
a obok mamy dywan z krótkim włosiem w owalnym kształcie za 900 zł. Jest długi na 266 cm i szeroki na 200 cm. Możemy też kupić dywan w kolorze kremowo-czerwonym za 700 zł w wymiarach 170 na 240 cm, który wygląda właśnie tak. W tej niezwykłej kolekcji znalazła się także 3-osobowa rozkładana sofa w beżowym kolorze za 2300 zł. Super w niej jest to, że ma zdejmowane pokrycie, które ułatwia utrzymanie sofy w czystości. Kolejny produkt z tej kolekcji to krzesło w 2 kolorach, jaskrawo-zielonym albo jaskrawo-niebieskim. Krzesło kosztuje 300 zł. Krzesła będą pasowały do takiego oto zielonego stołu za 350 zł o średnicy 96 cm. Stół ma solidne stalowe nogi i sprawdzi się w niewielkich pomieszczeniach. A teraz coś dla fanów odważniejszych akcentów we wnętrzach. Jasno-różowa witryna za 600 zł. To, co od razu rzuca się w oczy, to jej fronty. Z daleka wyglądają jak surowa metalowa siatka, ale w rzeczywistości to po prostu nadruk na płaskim, hartowanym szkle. Daje to świetny efekt wizualny. Rzeczy w środku są delikatnie przysłonięte, więc nie musimy się martwić, aby wszystko tak idealnie ułożyć. No i też oczywiście nie musimy się martwić o kurz. Witryna jest spora, ma 160 cm wysokości, eleganckie szklane półki, a u góry znajdziemy otwór na kable. Super sprawa, jeśli chcecie dołożyć tam własne oświetlenie. Fajnym, surowym detalem jest też możliwość zamknięcia drzwiczek na klasyczną kłódkę. No i na koniec opowiem Wam o tych produktach z kolekcji IKEA PS 2026, których niestety nie znalazłam w sklepie. Tymczasowo są niedostępne, ale nie martwcie się. Z tego, co się dowiedziałam, produkty te cieszą się popularnością, więc prawdopodobnie jeszcze pojawią się w sklepie. I na przykład mamy taki oto stołek, którego wysokość jest regulowana, co jest bardzo fajne, gdy na przykład pracujemy przy biurku. Stołek kosztuje 300 zł i został wykonany z litego drewna. Kolejny produkt to taki stolik ciemnoczerwony z uchwytem, dzięki któremu możemy ten stolik przenosić. Kosztuje 150 zł. Wieszak z litej brzozy za 40 zł o długości 76 cm. Ma chowane haczyki. Stół składany z litej sosny 156 cm na 75 cm kosztuje 900 zł. Super, że można go złożyć na płasko. Pomyślcie, jaka to funkcjonalna rzecz w małych mieszkaniach. Możemy gdzieś trzymać taki stół za szafą i wyjmować wtedy, gdy szykujemy większe przyjęcie. Kolejna rzecz to designerski zegar stołowy w czerwonym kolorze za 150 zł. Ma cichy mechanizm kwarcowy, więc możecie przy nim spać spokojnie. Klosz do lampy wiszącej za 100 zł w kształcie półksiężyca. Jest wykonany z papieru ryżowego. Tkanina, z której możemy wyczarować przeróżne rzeczy. 80 zł za 3 metry. No i na koniec stół z litej sosny z szufladą za 700 zł. Jego wymiary to 70 na 70 cm. Bardzo funkcjonalna rzecz w małych mieszkaniach, no i w szufladzie możemy ukryć dodatkowe rzeczy. I to by było na tyle w dzisiejszym przeglądzie. Jak widzicie, nowa kolekcja IKEA PS 2026 jest ogromna i pełna skrajności. Od surowej, naturalnej sosny po szalone, jaskrawe formy. Zdecydowanie jest tu w czym wybierać. Koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzach, który z tych wszystkich produktów najbardziej wpadł Wam w oko i czy widzielibyście go u siebie w domu.
Przypominam, że linki do wszystkich produktów znajdziecie w opisie filmu. Możecie tam sprawdzić dostępność w Waszym sklepie i dokładne wymiary. A jeśli ten odcinek Wam się spodobał i lubicie takie wirtualne spacery po sklepach w poszukiwaniu wnętrzarskich perełek, pamiętajcie o łapce w górę i upewnijcie się też, że subskrybujecie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A ja Wam bardzo dziękuję, że obejrzeliście do końca. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!